Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Seata Arony. Jeszcze 2 lata temu, na początku 2016 roku, Seat w swojej ofercie nie miał ani jednego SUV-a lub crossovera. Dziś posiada już 3 modele, a ja właśnie stoję przy najmniejszym z nich, czyli Seacie Arona. Seat Arona to niewielki crossover, który oparty jest na płycie podłogowej, z której korzysta m.in. Ibiza. Arona jest jednak o 8 cm dłuższa, 10 cm wyższa, a rozstaw osi jest o 2 mm większy. Z wyglądu jednak Arona wygląda na dużo większą od Ibizy, a jej styl przypomina pozostałe hiszpańskie modele. Seat przyzwyczaił nas już do ostrych linii, które są charakterystyczne dla wszystkich modeli, a zapoczątkował je Seat Leon. Dodatkowo testowany egzemplarz to odmiana FR, która dziś jednak nie oznacza mocniejszego pojazdu, a tylko poziom wyposażenia oraz nieco inny wygląd. W przypadku Arony wygląd zmienił się bardzo mało, a w zasadzie jedyne różnice to emblematy FR oraz niestety te atrapy wydechów z tyłu. To Seat mógł sobie już darować. Mimo wszystko, wizualnie Arona może się podobać. Jest agresywnie narysowana, a dzięki podniesionemu zawieszeniu i prześwitowi 19 cm wygląda naprawdę bojowo. Tak jak mówiłem wcześniej, Arona jest nieco większa od Ibizy, w związku z tym również bagażnik jest nieco obszerniejszy. Pojemność wynosi 400 litrów, czyli o 45 litrów więcej niż w Ibizie. Kufer jest dosyć ustawny i oferuje podwójną podłogę, a pod nią jeszcze dodatkowo miejsce na koło zapasowe. Po złożeniu tylnej kanapy uzyskujemy przestrzeń 1280 litrów, gdzie niestety podłoga nie jest idealnie płaska, ale i tak pozwoli na przewóz naprawdę dużych elementów. Z tyłu w bagażniku nie znajdziemy gniazda pod zapalniczkę, ale za to są gumy mocujące oraz 2 haczyki na zakupy. Pomimo małych gabarytów zewnętrznych, z tyłu w Aronie bez problemu się mieszczę i mam jeszcze kilka centymetrów wolnej przestrzeni zarówno nad głową, jak i na nogi, a mam 186 cm wzrostu. Szkoda tylko, że z tyłu pasażerowie nie mają nawet oświetlenia, a o nawiewach czy złączach USB 12V już nie wspominając. Również z przodu nie mogę narzekać na brak miejsca, a regulacja manualna pozwala łatwo dobrać wygodną pozycję z bardzo dobrą widocznością. To, co mi się nie podoba, to opcjonalny podłokietnik, który nie ma regulacji wysokości, a tylko na długość, co na przykład w moim przypadku oznacza, że podłokietnik jest za niski i nie spełnia swojej funkcji. Pochwalić za to muszę fotele, które są naprawdę wygodne, chociaż dla niektórych mogą mieć wadę. Nie posiadają regulacji lędźwi, nawet w opcji. Seat już od czasów nowego Leona raczy nas bardzo prostymi, ale i dzięki temu funkcjonalnymi deskami rozdzielczymi. W Aronie jest podobnie, chociaż podobnie jak w pozostałych modelach, muszę powiedzieć, że jest nieco smutno. I nawet nie chodzi o czarną deskę, bowiem można wybrać część deski w innym kolorze, czy na przykład przeszycia, tak jak w testowanym egzemplarzu czerwoną, taką nieco plastikową nicią. Przyczyniają się do tego twarde i niezbyt przyjemne w dotyku materiały. Na szczęście są bardzo, ale to bardzo dobrze spasowane. Można wręcz powiedzieć, że wydają się niezniszczalne. No absolutnie nic nie skrzypi, ani nic nie puka. Opcjonalnie, głównym centrum dowodzenia multimediów w Seacie Arona jest 8-calowy dotykowy ekran, który został bardzo ładnie schowany za tą dużą taflą szkła. Niestety, tafla ta bardzo mocno łapie kurz oraz odciski palców, więc trzeba ją dosyć często przecierać. Polecam mieć jakąś szmatkę z mikrofibry w schowku. Sam ekran działa naprawdę rewelacyjnie, jest bardzo czuły i precyzyjny. Szkoda tylko, że niektóre grafiki są bardzo nowoczesne, a część z nich jakby sprzed 10 lat, trochę archaiczna. Niemal wszystkie przyciski dotyczące tego ekranu są dotykowe, poza jednym, pokrętłem od głośności. I chwała za to konstruktorom, bowiem nie ma nic bardziej denerwującego niż dotykowy suwaczek do głośności. Drugi ekran, tym razem już monochromatyczny, dostajemy na środku zegarów i pokazuje on nam wszystkie dane komputera pokładowego, jak i również informacje o nawigacji, telefonie czy multimediach. Jego obsługujemy za pomocą pokręteł na kierownicy. Przejdźmy do schowków. Pod konsolą centralną mamy małą półeczkę na telefon z opcjonalną funkcją ładowania bezprzewodowego, 2 złącza USB. Dalej na tunelu środkowym mamy kilka małych przegródek oraz nieco większą, zamykaną już w podłokietniku. Największy schowek to oczywiście ten przed pasażerem, gdzie dodatkowo jest ukryta zmieniarka do płyt oraz 2 sloty na kartę SD. Zanim skupię się na silniku, to chciałbym powiedzieć o takim drobnym szczególe, który zasługuje na wspomnienie. Otóż decydując się na opcjonalny system bezkluczykowy, przycisk startera, zlokalizowany tuż obok skrzyni biegów, pulsuje w rytm pracy serca, zanim nie odpalimy samochodu. Mała rzecz, a cieszy. I jeszcze bardziej cieszy silnik pod maską testowanego egzemplarza, bowiem ten ma najmocniejszą jednostkę 1.5 TSI o mocy 150 koni. Jednostka świetnie sprawdza się do tego bądź co bądź małego samochodu. Sprint do pierwszej setki trwa zaledwie 8 sekund, a odczucia są nawet jeszcze lepsze. Również elastyczność jest świetna oraz spalanie. Auto testowałem wyłącznie w mieście
I nawet jak jeździłem agresywnie, to nie przekroczyłem 10 litrów. Przy zwykłej jeździe miałem w okolicach 7-8 litrów. Świetnie. Silnik 1.5 TSI ma też ciekawą funkcję, jaką jest tryb Eco, który wyłącza połowę cylindrów, czyli podróżujemy tylko na 2 cylindrach. Dzieje się to oczywiście podczas spokojnej i równej jazdy. Każde mocniejsze wciśnięcie gazu powoduje ponowne dołączenie 2 garów i jedziemy już na wszystkich 4. Wszystko dzieje się tu tak płynnie i szybko, że nie ma szans, żeby to zauważyć. Jedynie ikonka na zegarach informuje nas o takiej jeździe. Wcześniej wspominałem o sporym prześwicie. 19 cm to naprawdę dużo jak na takie auto. W tej klasie to jeden z lepszych wyników. Szkoda tylko, że Arona nie występuje z napędem na wszystkie koła, ale popyt na przednionapędowe crossovery wciąż jest duży, więc Seat wie co robi. Arona prowadzi się dokładnie tak jak niemal każde cywilne auto z rodziny Seat, Skoda, Volkswagen. Jest zwarte, precyzyjne i pewne. Zawieszenie jest sztywne, nawet bardzo, i daleko mu do bujających pontonów, ale przy tym wszystkim jest naprawdę komfortowe. Nawet na 18-calowej, swoją drogą bardzo ładnej alufeldze, Arona dzielnie wybiera nierówności. Do tego wszystkiego układ kierowniczy jest precyzyjny, a kierownica chodzi z odpowiednim oporem. Tak samo jak i manualna skrzynia biegów oraz hamulce. Tu nie ma się do czego przyczepić i jest bardzo dobrze. Osobiście bardzo podoba mi się sposób, w jaki prowadzi się Arona. Dodatkowo Seat oferuje kilka trybów jazdy, gdzie zmienia się nieco charakter auta. Poza reakcją na gaz, sztywnością układu kierowniczego, aktywnym tempomatem czy klimatyzacją, zmieniają się też zawieszenie. Mamy 2 tryby resorowania, Sport oraz Normal. Nie wiem, czy jest to ten sam system zawieszenia DCC, co w innych modelach Volkswagena czy Seata. Jedyne, co udało mi się znaleźć, to nazwa Dual Ride, podana na stronie Seata. Wygląda to po prostu na DCC z okrojoną ilością trybów. I to wszystko. Szkoda, że do najmocniejszej Arony 1.5 TSI nie można wybrać automatu, który występuje tylko ze słabszym wariantem 1.0 o mocy 115 koni. Swoją drogą, w cenniku na rok 2019 w ogóle nie występuje silnik 1.5 TSI oraz diesel 1.6 TDI. Prawdopodobnie jest to związane z nowymi procedurami pomiarów spalin, WLTP, które nieco wstrzymały producentów z licznymi wersjami. Mam nadzieję jednak, że zaraz te silniki wrócą do oferty. W tym momencie najtańsza Arona, rocznik 2019, z silnikiem 3-cylindrowym 1.0 TSI kosztuje 66 500 zł. W poprzednim cenniku, czyli z 2018 roku, Arona była o 1400 zł tańsza, a silnik 1.5 TSI kosztował minimum 85 100 zł. Wysoka cena 1.5 TSI wynikała tylko z najwyższego wyposażenia. Diesel 1.6 TDI zaczynał się od 77 900 zł. Warto dodać, że już w podstawie, czyli w wyposażeniu referenc, mamy klimatyzację manualną, 4 szyby elektryczne, radio z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 6,5 cala z Bluetooth, z łączami USB, SD oraz AUX i 4 głośnikami. Do tego mamy wielofunkcyjną kierownicę i całkiem spory zestaw systemów i dodatków poprawiających nasze bezpieczeństwo. W tej kwestii jedynie alarm wymaga dopłaty. Całkiem nieźle, choć ta klasa nie należy do tanich i konkurencja kosztuje podobnie. Aby wyjechać dobrze wyposażoną Aroną, trzeba wydać blisko 90 000 zł, a to sporo za takie maleństwo. Ale tak jak mówię, konkurencja kosztuje podobnie. Pomimo małego doświadczenia marki Seat w SUV-ach i crossoverach, Arona jest bardzo dobrym samochodem. To zasługa oczywiście firmy matki, czyli Volkswagena, która takie auta buduje od dawna. Gdyby tylko jeszcze Seat wreszcie dostał nieco lepsze materiały w środku, byłby naprawdę bardzo dobrym autem. Ale coś czuję, że Volkswagen nie chce tego poprawiać, żeby sobie nie zrobić za dużej konkurencji pomiędzy własnymi markami. No cóż, tak czy inaczej, jeśli szukacie małego crossovera, to warto wybrać się do salonu Seata i sprawdzić ofertę na Aronę, zwłaszcza z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni.